Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Marku. Witam wszystkich naszych słuchaczy. Tradycyjne dzień dobry wieczór Państwu. Dzisiaj spotykamy się w związku z takim tematem, który dla niektórych może być tematem dosyć ciekawym, dlatego że chodzi mi głównie o świat UFO i świat duchów. Dla niektórych te dwa światy są po prostu bardzo podobne, bardzo zbieżne. Być może dlatego, że niektórzy mają problem w ogóle z zidentyfikowaniem, czym tak naprawdę jest UFO. I na pierwszy rzut oka niektórzy mogą myśleć, że wszystko, co jest niewyjaśnione, to będzie UFO, a niektóre duchy mogą być również postrzegane jako UFO. I na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że te dwa tematy są bardzo bliskie, no ale jak zaczniemy bardziej grzebać, bardziej wgłębiać się w te tematy, no to zaczną powstawać pewne różnice. No i myślę, że dzisiaj troszeczkę czasu będziemy mieli, Marku, żeby sobie na ten temat podeliberować, a przy okazji chciałbym, żebyśmy ten temat jakoś rozwinęli dla wszystkich naszych słuchaczy. Może na początek miałem takie pytanie bardzo proste do Ciebie. Dlaczego, Twoim zdaniem przynajmniej, zjawiska duchów i UFO mogą być takimi różnymi interpretacjami tego samego praktycznie fenomenu? Jak Ci się wydaje? Ja się może na początek od razu zdeklaruję. Ja również uważam, że ta, ta koncepcja jest do poważnego rozważenia o tym podobieństwie i że być może, kiedy mówimy o duchach albo o UFO, to w gruncie rzeczy mówimy o tym samym zjawisku. To pewno w toku dzisiejszej rozmowy jeszcze rozwiniemy, ale na początek. Otóż, czy tego chcemy, czy nie, to zarówno UFO, czy też w tej chwili UAP, jak i szeroko pojęte duchy, zjawy i tak dalej, no, towarzyszą im bardzo podobne odczucia, na przykład ze strony ludzi. Otóż i przy jednym, i przy drugim funkcjonuje coś takiego jak poczucie obecności. Takie odczucie, że jesteśmy obserwowani. I to zarówno w przypadku duchów miewa miejsce, jak i w przypadku UFO. Takim bardzo charakterystycznym dla duchów z kolei zjawiskiem jest są lokalne spadki temperatury. Może być w jednym miejscu niższa temperatura i to bardzo często bywa relacjonowane. Charakterystyczne zarówno dla UFO, jak i dla duchów bywa dziwne działanie elektroniki albo jej niedziałanie po prostu. No i takim jeszcze jednym wyznacznikiem jest coś, co nazywamy zanikiem czasu albo różnymi odczuciami czasu. No to jest to jest jeden rodzaj podobieństw, który cechuje zarówno UFO, jak i duchy. Ale też są inne sprawy, które jakoś te zjawiska łączą. Na przykład oba zjawiska pojawiają się w stanach, no nazwijmy to, zmienionej świadomości albo niepełnej świadomości. Takim zjawiskiem jest na przykład sen albo pogranicze snu i jawy, kiedy na przykład zasypiamy. To w relacjach o UFO, o odwiedzinach, ale i o duchach tego rodzaju stany się pojawiają. Ale jest jeszcze inaczej. Takie stany naszej psychiki, które pojawiają się w przypadku rozmaitych traum, one również wpływają na to, że nasz umysł jakby otwiera się na dziwne zjawiska. Czy to zjawiska, które nazywamy duchami, czy to zjawiska, które nazywamy UFO, ułapami. Takie traumy to na przykład żałoba albo samotność. Kiedy człowiek jest samotny, to jeszcze pewno rozwiniemy, ale kiedy człowiek jest samotny, to na przykład zaczyna rozmawiać sam ze sobą, ale to jest tylko początek. Jeśli jesteśmy samotni bardzo długo, to zaczynamy budować swój świat. Zaczynamy rozmawiać nie tylko już ze sobą, ale ze światem.
to znowu jeszcze oczywiście nic wspólnego ani z duchami, ani z UFO nie ma, ale warto o tym pamiętać. Wreszcie bardzo wielu badaczy mówi o tym, że być może duchy i UFO to są projekcje naszej świadomości, że one nie są zewnętrznymi bytami i UFO, i duchy, że to są projekcje naszej świadomości, że wtedy się pojawiają, kiedy nasza świadomość zbliża się do czegoś nieznanego. Ja mówię na razie ogólnikami, ale to rozwiniemy później. No i stąd podejrzenie, formułowane na przykład przez człowieka interesującego się UFO, takiego jak Jacques Vallée, on mówi coś takiego, że być może jest jakaś jedna inteligencja, która może przybierać różne formy. I to są formy troszeczkę uzależnione od miejsca kulturowego, w którym człowiek się znajduje, bo dla niektórych to będą duchy, a dla niektórych to będzie UFO. To nie jest ściśle określone. Dalej, warto też podkreślić, że zarówno UFO, jak i duchy bardzo często wywołują pewne mistyczne stany, albo może bardziej precyzyjnie powiedzmy, takie przeżycia, które powodują transformację życia. To jest oczywiście trudne do opisania, ale przypomnijcie sobie Państwo, jak wiele osób, które mówiły na przykład o odwiedzinach, mówiły o bliskich spotkaniach trzeciego stopnia, one później twierdziły, że takie spotkanie zmieniło ich życie. I znowu, w przypadku duchów, w przypadku stwierdzenia obecności jakichś bytów gdzieś nie z tego świata, też bardzo często pojawia się takie twierdzenie, że owo wydarzenie zmieniło czyjeś życie. No to może być kolejne podobieństwo, które warto wymienić. Takie mam wrażenie, że i duchy, i UFO to może być jeden nieuchwytny fenomen, który tylko zmienia swoje maski. To znowu jakby powtórzyłem pewną tezę stawianą przez Jacques'a Vallée. Ten fenomen, on zachowuje swoją tożsamość, ale i pewne towarzyszące mu zjawiska są podobne, ale jednak różnym ludziom objawia się w bardzo różny sposób. Mhm. Wiesz, też się na ten temat zastanawiałem, ale jakie Twoim zdaniem są takie klasyczne objawy kontaktu z duchami i w jaki sposób one jednocześnie przypominają te doświadczenia związane z UFO? No i to pewno każdy mógłby tu jakieś takie objawy wymienić, ale no dobrze, duchy, takie klasyczne, jakieś tajemnicze kroki, skrzypienie podłogi, szepty, takie bliżej niezidentyfikowane. Znowu, wymieniałem wcześniej spadki temperatury lokalne. To poczucie bycia obserwowanym. Paraliż czasami, taki, czy to senny, czy takie w ogóle taki stupor, w który wpadają ludzie. Jakieś cienie tajemnicze, jakieś odbicia światła. No i znowu zakłócenia elektroniki. To w przypadku duchów dziwne, bo w sumie istoty nie z tego świata, a wpływają na ten świat, bardzo materialny świat, na elektronikę. Znaczy, dla mnie to nie jest dziwne, ale tak niektórzy to odbierają. Jakieś poruszenia przedmiotów. Znowu, właściwie ten niematerialny świat nie powinien naszego świata dotyczyć. A jednak czasami przedmioty się poruszają. Znowu niespecjalnie mnie to dziwi, ale bywa czasami wyciągane, że to się coś nie zgadza. No i UFO. Znowu jakieś dziwne światła, takie światło, które czasami nie ma źródła, na przykład coś takiego. Ale jak jest światło, to jest cień, również jakieś cienie przemykające. Cisza, czasami przejmująca cisza, w której słychać
nie wiem, ludzki oddech. No, często się mówi o tym, że nawet szum krwi w żyłach, ale no może już nie przesadzajmy. Ale ta cisza bywa również taka paraliżująca. A skoro już o paraliżu, no to właśnie pojawia się coś w rodzaju paraliżu, czegoś takiego, że człowiek nie może się ruszyć. Zanik czasu. Mówię o UFO, ale przecież również w przypadku zjawisk związanych z duchami też są zeznania, które mówią o tym, że czas się skurczył. Minęło wiele, wiele minut, wiele godzin czasami, a to w ogóle nie zostało zarejestrowane przez człowieka, przez obserwatora. W przypadku UFO i w przypadku duchów mamy tę obecność odczuwalną, ale nie możemy zlokalizować źródła tej obecności. Po prostu czujemy, że ktoś jest w pobliżu nas, że jesteśmy obserwowani. No i UFO klasycznie oczywiście różnego rodzaju problemy z technologią. No to już jest oczywista oczywistość. A więc jeśli mówimy o podobieństwach, to mamy zarówno te fizyczne i psychiczne komponenty, bo powtarzam, to odczucie czasu, no być może to odczucie czasu ma też charakter fizyczny, ale ja raczej bym skłaniał się ku przeżyciu psychicznemu. Po prostu w jakiś sposób ten czas bywa redukowany. Może to nie ma nic wspólnego z fizyką, tylko właśnie z ludzką umysłowością. No ale to już musimy sobie rozstrzygnąć, czy ów zanik czasu to fizyczne, na przykład kombinacje z czasem, z czasoprzestrzenią, czy też psychiczne sprawy związane z tym, że mózg odpowiednio pobudzany, odpowiednio nazwijmy to naciskany, on może w różny sposób czas odbierać. Y, Takimi podobieństwami, które można wymienić, to jest pewne odrealnienie. Zarówno w przypadku duchów, jak i UFO pojawiają się stany, gdzie ludzie mówią: czułem się, jakbym był postacią w filmie, jakbym obserwował to z zewnątrz. Mówiłem sobie, to się nie dzieje naprawdę. Tak jakbym film oglądał. To jest związane oczywiście, może być związane, wcale nie musi, ale może być związane z bardzo intensywnymi emocjami, które towarzyszą zarówno zjawisku UFO, UAP, jak i duchom. To wszystko, co się dzieje zarówno w przypadku UFO, jak i tych duchów, to przekracza taką naszą codzienną percepcję. My czujemy, że mamy do czynienia ze zjawiskiem dziwnym, niepojętym. No, na pewno dla nas ono jest zupełnie obce. Czujemy się zaniepokojeni tym, co się dzieje tak naprawdę. No i to, co jest dla mnie również ważne, to, że zarówno duchy, jakieś objawienia, coś się porusza. Tak jak w tej piosence, życie to forma istnienia białka, ale w kominie coś czasem załka. No i właśnie mamy to poczucie, że coś dziwnego wkroczyło w nasze życie i to bardzo mocno wpływa na nasz umysł. No i tak samo jest w przypadku UFO. Umysł no po prostu czasami szaleje. Kontakt z UFO, to tak jak już mówiłem w poprzednim wejściu, to jest czasami rzecz, która zmienia ludzkie życie. No więc i jedno, i drugie zjawisko pod tym względem wydają się podobne. Mhm. Inna taka sprawa, no, czasami wiesz, mówi się o tak zwanym missing time, zaniku czasu. W jakich sytuacjach on się pojawia? No właśnie. Ja wspomniałem już częściowo o tym, ale no, my najczęściej to missing time kojarzymy z UFO. No bo tam jest dosyć nagminne, że ludzie w zeznaniach mówią o tym, że czuli się tak, jakby im wycięto godziny, minuty, coś zniknęło. Zniknął czas, jakby się rozpłynął. Nie pamiętają, jakby się nic nie wydarzyło. To przybiera takie formy, że na przykład ktoś traci świadomość w jednej pozycji i
budzi się w tej samej pozycji, tylko na przykład kilkadziesiąt kilometrów dalej. Ale pozycja jest taka sama. Coś dziwnego dzieje się z czasem. Takie są przypadki, takie są przynajmniej zeznania bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy uczestniczyli we wzięciach, w abdukcjach, i oni o tym mówią, że te godziny, minuty jakby wycięto z ich życia. Ten missing time, on się pojawia zarówno podczas spotkań z UFO, no, mówiłem o światłach, o przeskokach lokalizacji, ale ten missing time pojawia się również podczas nawiedzeń, no i jakiejś aktywności paranormalnej. I on powoduje uczucie dezorientacji. Mamy we wspomnieniach jakieś fragmentaryczne obrazy. Czasami pozostają jakieś fizyczne ślady, jakieś ślady na skórze, no ale nie pamiętamy, w jakich okolicznościach się to wydarzyło. Czasami w przypadku UFO pojawia się regresja hipnotyczna i wtedy człowiek sobie przypomina, w jakich okolicznościach owe dziwne ślady na skórze, na ciele się pojawiły. No, trochę podobnie, czasami podobnie, bo to przecież nie zawsze, bywa w przypadku duchów. Również czasami pojawiają się nie tylko zaniki czasu, ale również przypomnienia sobie później, na przykład pod wpływem regresji, że określone obrażenia ciała pojawiły się w określonych okolicznościach, bo ktoś ten czas, w którym się one pojawiły, jakby zabrał. No i tu by można wiele mówić o przyczynach i troszkę o tych przyczynach powiedzmy. Jest coś takiego jak dysocjacja psychiczna. To jest takie mądre określenie, a ono oznacza tak naprawdę poczucie oddzielenia się od rzeczywistości. Jakby nagle to nasze szare, zwykłe życie zostało ciachnięte i coś się zmienia. Nagle wkraczamy w jakiś obszar, no może to nie obszar, może to jakieś miejsce konkretne, a może zupełnie jakieś wycięte z tego świata i tam się dzieją różne dziwne rzeczy. Ta dysocjacja psychiczna, poczucie oddzielenia się od tu i teraz, no to zawsze dla człowieka będzie rodzaj stresu. To będzie coś, co człowiek głęboko przeżyje. To jest jedno wyjaśnienie. Tak można na to patrzeć, ale równie dobrze, ja już częściowo to sygnalizowałem, można mówić o tym, że na przykład w przypadku UFO następuje jakiś rodzaj zakrzywienia czasoprzestrzeni, jakaś nieznana siła, nieznana, no może energia bardziej, działa i sprawia, że coś się dzieje z tą naszą rzeczywistością. To jest jakby taka inicjacja do tego innego stanu rzeczywistości. Trudno to jest oddać słowami. To jest troszeczkę tak, jak w przypadku, nie wiem, jakichś takich zjawisk mistycznych. No, mistycy też próbują opisać swoje stany i starają się to zamknąć w słowa, i właściwie większość z nich stwierdza w pewnym momencie, że owszem, oni opisali to jak umieli, ale to i tak nie jest to, co oni przeżyli. Oni tylko starają się dobierać odpowiednie słowa do tego, co przeżyli, i cały czas mają świadomość, że nie są w stanie oddać tego, co widzieli, co przeżyli. I sami też to podkreślają, że to jest tak głęboko wewnętrzne przeżycie, że nie sposób się z nim tak do końca podzielić. I to chyba tyle, jeśli chodzi o tę utratę czasu. Mhm. A w jaki sposób środowisko fizyczne może wpływać na pojawienie się tych zjawisk paranormalnych? Od razu powiem, że nie wiem, znaczy tak do końca nie wiem. Oczywiście zgromadziłem sobie gdzieś w głowie i w notatkach pewne wymieniane najczęściej no, te fizyczne elementy, które mogą powodować zarówno pojawianie się
duchów, jak i UFO. No, może dodajmy tak dla porządku, że częstsze pojawianie się, bo to nie jest tak, że jeśli te rzeczy, które za chwilę wymienię, nie występują, to tam też nie występują zjawy, duchy czy też UFO. Nie, ale występują rzadziej. No więc jakie są te fizyczne jakieś takie elementy, które mogą niejako przyciągać zjawiska, o których mówimy? No to wszelkie anomalie geomagnetyczne. No i znowu można się zastanowić, czy to w jakiś sposób związane jest z fizyką owych zjawisk. Trochę się dziwnie czuję, kiedy mówię o fizyce duchów, no ale dobrze, zostańmy przy tym, przy fizyce tych zjawisk, czy przy fizyce na przykład UFO, ale mówi się o tym, że anomalie geomagnetyczne mogą mieć wpływ nie tyle na same zjawiska, co na ludzki mózg. I że te anomalie geomagnetyczne, no, magnetyzm, to może wszystko powodować, że w ludzkim mózgu niejako indukują się różnego rodzaju wizje, różnego rodzaju stany obecności, to poczucie właśnie obecności, tak jak przed chwilą powiedziałem, więc to może być jedna z przyczyn, tych przyczyn fizycznych. Bardzo często wymienia się również cieki wodne i uskoki geologiczne. Tam rzekomo generowane są jakieś pola energetyczne. Problem polega na tym, że to, co nazywamy nauką, a więc ta akademicka nauka, ona takich znaczących fizycznych zmian w tych miejscach nie odnotowuje. No to można oczywiście powiedzieć, że niedoskonałe narzędzia nie odnotowują pewnych oddziaływań i to oczywiście jest możliwe, ale jeśli mielibyśmy rozmawiać z ludźmi bardzo zapatrzonymi w naukę, to miejmy świadomość, że pewnych rzeczy, przynajmniej na razie, nie da. No to moja przeszkadzajka w komputerze właśnie się odezwała, że pewnych rzeczy nie da się po prostu tym niedowiarkom udowodnić. Miejmy tego świadomość, to może unikniemy jakichś rozczarowań. Mówi się też o tym, że, że niektóre skały, takie jak na przykład kwarc albo granit, mają możliwość rejestrowania emocji lub energii. I tu znowu możemy to przyjąć na wiarę, możemy poczuć się usatysfakcjonowani zapewnieniami niektórych ludzi, którzy zjawiska UFO czy zjawiska duchów badają, ale znowu miejmy świadomość, że kiedy wypowiadamy słowa, że skały przechowują, rejestrują emocje i energię, no to znowu przynajmniej część ludzi może popatrzeć na nas dziwnie, bo tego nie da się tak stwierdzić. Można w to uwierzyć, ale stwierdzenie tego na poziomie dowodzenia, no raczej nie wchodzi w grę. Idźmy dalej. Ja myślę, że takim ważnym elementem są miejsca na przykład odludne i ciche. One sprzyjają manifestacjom UFO i manifestacjom wszelkiego rodzaju zjaw. I tu się można zastanowić, jakie jest sprzężenie. To znaczy, czy to jest tak, że jak jest miejsce ciche i odludne, to w jakiś sposób to wpływa na psychikę człowieka, że on zaczyna dostrzegać jakieś dziwne zjawiska, czy też miejsca ciche i odludne przyciągają takie zjawiska. To trzeba znowu rozstrzygnąć. O tych miejscach odludnych i cichych ja pewno jeszcze dzisiaj wspomnę, ale na razie wymieńmy kolejne elementy fizyczne, które mogą sprzyjać obserwacjom UFO czy obserwacjom zjaw. Mówi się o tym, że miejsca historyczne, takie jak miejsce odbywania rytuałów, miejsca, w których miały się odbyć jakieś tragedie historyczne, bitwy, że w takich miejscach zostają pewne energetyczne ślady i tam
te zjawiska typu UFO, typu duchy tam manifestują się częściej. Mówi się również, że ta cisza, między innymi cisza, ma duży wpływ na ludzką świadomość. I znowu musimy sobie powiedzieć, że albo te miejsca ciche, to one, tak jak mówiłem, przyciągają zjawiska, albo też generują te zjawiska w ludzkiej świadomości. No i tutaj, cisza. Cisza, to wyobraźmy sobie, komora ciszy. Kiedyś czytałem taką książkę i wydawało mi się, że komora ciszy jest fajnym miejscem, że to byłoby super w takiej komorze ciszy pobyć. Czytałbym sobie książki, miałbym święty spokój i byłoby właściwie fajnie. Jeżeli dobrze pamiętam, jest taka książka Jacka Sawaszkiewicza „Katarzis”. I tam właśnie tego rodzaju komora występuje, tylko że Jacek Sawaszkiewicz opisał dziwne rzeczy, które się działy z głównym bohaterem. On po pewnym czasie, w czasie przebywania w tej komorze ciszy, zaczął dostrzegać rzeczy, które nie istniały. Zaczął je nie tylko dostrzegać, zaczął je słyszeć, zaczął w ogóle postrzegać wszystkimi zmysłami rzeczy, których tak naprawdę nie było. I tu dochodzimy do czegoś, jeśli oglądali Państwo taki film Odmienne stany świadomości, stareńki film, z lat chyba, z początku lat 80. ubiegłego wieku, tam cały film zaczyna się od deprywacji sensorycznej, czyli odcinamy wszystkie zmysły i mamy odmienne stany świadomości. Po prostu ludzki mózg, kiedy nie dostaje bodźców, zaczyna sobie te bodźce wytwarzać sam. Zaczyna popadać w stany, w zależności od tego, jak to odcięcie bodźców jest znaczące, zaczyna popadać w stany bliskie stanom mistycznym. Zaczyna widzieć, słyszeć, czuć, na wszelkie sposoby czuć zapach, smak, różne rzeczy, które tak naprawdę obiektywnie nie istnieją. I znowu można powiedzieć, że być może takie miejsca jak miejsca, w których panuje ciemność, jest bardzo cicho, one sprzyjają postrzeganiu dziwnych zjawisk takich jak UFO i takich jak duchy. To oczywiście jest jedna strona medalu, bo równie dobrze można powiedzieć, że, tak jak mówiłem to wcześniej, tego rodzaju miejsca przyciągają te zjawiska, a chodzi mi po prostu, żebyśmy dobrze sobie to usystematyzowali, bo ja wcale nie twierdzę, że zjawiska mają charakter obiektywny, że naprawdę są, ale mogą być. I w jednym, i w drugim przypadku one przez człowieka mogą być postrzegane. Właśnie chociażby przez te miejsca, które zmieniają ludzką percepcję. Tak jak mówiłem, ciemność, cisza, paradoksalnie ponoć wilgoć, miejsca wilgotne również zmieniają percepcję. Być może, być może. A jaką rolę w ogóle w doświadczeniach paranormalnych może odgrywać nasz własny umysł i świadomość? Właśnie, ludzie, którzy są przywiązani do idei tego, że UFO i duchy, albo UFO, albo duchy, to są zjawiska obiektywnie występujące, za tę część mnie nie polubią, ale powiem jednak, że są ludzie, którzy mówią o tym, że nasza świadomość, już mówiłem to wcześniej, wytwarza pewne zjawiska i w takim razie mają one charakter nieobiektywny, bo one po części nieobiektywny, bo one się dzieją niejako w naszej głowie. I nasza świadomość na przykład może być postrzegana jako taki twórca, a zatem przy tym ujęciu duchy i UFO po prostu nie istnieje. Świadomość wytwarza to coś, ale ta sama świadomość przez innych bywa postrzegana jako rodzaj medium, które komunikuje nas z innymi wymiarami. A skoro nas komunikuje z tymi innymi wymiarami, zatem
takie zjawisko jak UFO, czy takie zjawisko jak duch, byłyby zjawiskami obiektywnie występującymi, z tym, że one niejako przenikają do naszej rzeczywistości. Mhm. Jeśli jesteśmy przy świadomości, to stany zmienionej świadomości, o których mówiłem, takie jak ta deprywacja sensoryczna, sen, medytacja, po to się między innymi medytuje, między innymi, ale wszelkiego rodzaju traumy, to one ponoć ułatwiają kontakt ze światem duchów i z tym światem, w którym pojawiają się takie obiekty, które nazywamy UFO. Mówi się jednocześnie, że świadomość to jest taka dziwna maszynka, która produkuje coś, co nazywa się projekcją psychiczną. Skąd ona się bierze? Otóż no, tu musimy się odwołać do Junga. Junga, który mówił o tym, że naszym życiem rządzą archetypy. I te archetypy gdzieś są bardzo, bardzo głęboko zakorzenione, no powiedzmy, w historii ludzkości. My je przejmujemy, nie zdając sobie sprawy z tego, że je właśnie przejmujemy. I te archetypy, inaczej, duchy, obcy, UFO, to mogą być te jungowskie archetypy, które gdzieś tam z głębokiej przeszłości za nami wędrują, ale one bardziej są w świecie naszej świadomości, bo one coś symbolizują, skąd się biorą, no nie z rzeczywistości. I no, to też jest ważna rzecz, którą warto przynajmniej, przynajmniej rozpatrzyć, nawet jeśli się bardzo głęboko w zjawisko UFO, czy też w zjawisko duchów wierzy. Mówi się również, że nasza świadomość jest współtwórcą rzeczywistości. To jest kolejna koncepcja. Ja je tu staram się wymieniać po kolei. One czasami sobie przeczą, to już Państwo na pewno zauważyli, no ale wymieńmy je, będzie łatwiej poruszać się po tym gąszczu. A zatem mówi się o tym, że świadomość może współtworzyć rzeczywistość. Nasze intencje, lęki, one mogą się ponoć materializować. Materializować, tworzyć różnego rodzaju zjawiska, które obiektywnie nie istnieją, albo może inaczej jeszcze, skoro je materializują, to one zaczynają występować obiektywnie, ale tak naprawdę są projekcją naszego środka. Jeśli Państwo widzieli taki miniserial, to właściwie trudno dzisiaj nazwać miniserialem, taki był serial Taken, miał 10 odcinków i tam kwestia UFO, jego realności albo nierealności, a właściwie nie tyle nierealności, co projekcji z wnętrza człowieka, tam był poruszony i moim zdaniem całkiem zgrabnie to było zrobione. Ten serial jest dosyć stary, no minimum 20 lat ma, jeśli nie więcej, ale zgrabnie zrobiony, bo zaczyna się między innymi katastrofą w Roswell i wszystko się wydaje, no to będzie fajny film o UFO. No jest to film o UFO, ale niektóre rozwiązania, które pojawiają się, no tak mniej więcej w połowie tego serialu, one mogą nie wszystkich zwolenników UFO zadowolić. Mogą czasami sprawić, że ktoś powie: nie, no ja się z tą koncepcją nie zgadzam. Nie, z tym się chyba z nią też nie zgadzam, ale warto o niej wspomnieć. E, Mówi się o tym, że świadomość powoduje coś takiego jak efekt obserwatora. To jest coś takiego, że wszelkie zjawiska typu duchy UFO mogą być, nie mówię, że są, ale mogą być zależne od osób, które są obecne w danym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że niektóre osoby są bardziej podatne albo bardziej zdolne do owych materializacji, o których mówiłem. I znowu wkraczamy na tak zwany grząski grunt, bo konia z rzędem temu, kto
udowodni albo pokaże zjawisko materializacji. No ładnie się mówi, materializacja nastąpiła. No, na seansach spirytystycznych gdzieś w pierwszej połowie XX wieku też ponoć następowały różnego rodzaju materializacje. Jak się to kończyło? Różnie, najczęściej demaskowaniem różnego rodzaju fałszerstw. Więc jak to z tą materializacją? Ja bym się specjalnie do tej koncepcji nie przywiązywał, ale wymieniam ją, bo ona na równych prawach funkcjonuje. Kiedy ktoś próbuje wytłumaczyć, czym jest zjawisko UFO, czym jest zjawisko występowania duchów. Bardzo często w kontekście tych dwóch zjawisk mówi się również o filtrze kulturowym. Bardzo takie określenie, może nieprzejrzyste, ale to uczyńmy je przejrzystym. Otóż mówi się o tym, że człowiek bardzo często interpretuje to, co przeżywa, to, co widzi, zgodnie ze swoim wychowaniem, a więc ze swoją wiarą, kulturą. Widzimy bardzo często w zjawiskach to, co chcemy widzieć. I pewno to jeszcze rozwinę dzisiaj, ale no to na razie odnotujmy, że coś takiego występuje. Zbiorowa świadomość, no to też powiązane z Jungiem, ale mówi się o tym, że i to Jung też w sumie podkreślał w swoich książkach, pisząc o UFO na przykład, że być może niektóre zjawiska występujące w naszym świecie, takie zjawiska niezwykłe jak UFO właśnie, to są, tu postawmy ten cudzysłów, przecieki z nieświadomości zbiorowej. To znaczy ludzie mają jakieś archetypy, jakieś wyobrażenia tego, jak wygląda świat, zarówno ten materialny, codzienny, nasz świat, jak i tego, co jest po drugiej stronie. Te wyobrażenia siłą rzeczy są różne, tak jak różni są ludzie. Ale ponoć, kiedy te przecieki z nieświadomości zbiorowej występują, one są niekontrolowane przez ludzi i wtedy pojawiają się te dziwne zjawiska, które obserwujemy i które wprawiają nas, no niektórych w zachwyt, niektórych w przerażenie, ale zawsze w zadziwienie. Mhm. Jak zmieniała się w ogóle kulturowa interpretacja tych nieznanych bytów na przestrzeni wieków? No i znowu mamy, no powiedzmy, mamy starożytność i tam występowali bogowie, y, duchy przodków, ale były też rydwany ognia, świetliste tarcze. Wszystko to się mieściło w jednym porządku. Dalej, średniowiecze. Były anioły, były diabły, jakieś mary senne, byli planetnicy, dziwne postacie, były wiry powietrzne, były wreszcie błyszczące kule, na przykład nad Norymbergą. To wszystko było w jednym świecie bardzo często zresztą, chociażby te kule czy krzyże latające gdzieś na niebie były interpretowane jako znaki ze świata diabelskiego albo ze świata boskiego. Znowu, wtedy to częściowo przynajmniej nie było rozdzielane, było wręcz połączone. To było średniowiecze. Szeroko pojęta nowożytność, no to mieliśmy wróżki, elfy, jakiś mały ludek, ale pojawiały się też zjawiska powietrzne. To były jakieś dziwne, znowu wiry, jakieś błyszczące tarcze. To znowu występowało. XIX-XX wiek, no właściwie druga połowa XIX wieku, duchy, już wtedy zaczęły się seanse przecież spirytystyczne w drugiej połowie XIX wieku. Różne media się pojawiały. Ludzie coraz częściej spoglądali w niebo, no i tam widywali no, rozmaite rzeczy. Dość powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych w swoim czasie zrobiłem nawet o tym audycję. Na niebie obserwowano nic innego jak statki pływające na niebie. Ja wiem, że to brzmi bardzo tak piosenkowo, jak statki na niebie, ale statki i okręty
no to w różnych miejscach bywało różnie, były na amerykańskim niebie obserwowane. Właściwie nie wiadomo dlaczego. Statki pod pełnymi żaglami pływały sobie nad Stanami Zjednoczonymi. Mamy wiek XIX, druga połowa. Kto to jest w stanie wyjaśnić? No, myślę, że ci, którzy wspominali o tej sile, która się maskuje, jakiejś inteligencji, która przybiera różne formy, no, mogą być blisko tego, nie wiem czy rozwiązania, ale w każdym razie próby rozkminienia tego zjawiska. No, mamy wiek XX i XXI, kiedy oczywiście dominują obcy. Obcy przybywający do nas w latających spotkach kiedyś czy dzisiaj w UFO UAP. Ale mamy też byty międzywymiarowe, jakieś hologramy, ale przecież duchy nas nie opuściły. W dalszym ciągu wakacje bez opowieści o duchach to właściwie są dla niektórych nieważne, ale to powiedzmy są zabawy duchami. Natomiast co jakiś czas pojawiają się doniesienia mówiące już nie w sposób zabawowy o duchach właśnie, o duchach, które gdzieś tam się pojawiają, gdzieś tam w jakiś sposób kontaktują się, czy w każdym razie oddziałują na ludzi. No, przecież zjawisko poltergeistów, no to też nie wzięło się znikąd. Kilka kasowych filmów na ten temat chociażby nakręcono. To wniosek można wyciągnąć właściwie jeden. Forma różnych zjawisk na przestrzeni dziejów, ona się zmieniała albo i nie. Ona była być może, jej opis był uzależniony od epoki, w której to się odbywało, od stanu świadomości ludzi. Być może oni opisywali dokładnie to samo, co my widzimy, tylko innymi słowami. Słowami uzależnionymi od ich codziennego doświadczenia. No i tak jak powiedziałem, to może być ta jedna inteligencja, która przybiera różne maski, powiedzielibyśmy maski kulturowe. Właśnie, tylko po co to robi? I tu znowu wyjaśnienia mogą być bardzo różne. Czy ona się usiłuje z nami skontaktować? Ci wszyscy, którzy obserwują UFO, mogliby powiedzieć: tak, oni się chcą z nami skontaktować. Duchy też właściwie czasami coś usiłują przekazać. No ale bywa też przecież całe grono ludzi, którzy mówią: nie wierzcie w to. Obcy wcale nie mają dla nas żadnego przekazu. Te wszystkie doniesienia o tym, że będzie dobrze, albo że gdzieś tam coś istnieje, że przybędą i tak dalej, nie wierzcie w to. To jest próba zamydlenia oczu. W przypadku duchów bywa podobnie. Pojawiają się jakieś przekazy dotyczące na przykład przyszłości, dotyczące wydarzeń w życiu jakiegoś konkretnego człowieka. To się sprawdza albo nie sprawdza, różnie bywa. Więc zatem ta inteligencja, która przybiera różne maski, przyjmijmy na chwilę przynajmniej taką koncepcję, takie tłumaczenie, ona owszem robi to, ale to, co ona mówi, to, co nam przekazuje, no to wcale nie musi być prawda. No i to kolejna zagadka, która się pojawia. Po co? Po co oni się z nami kontaktują? Może oni nic nie mają nam do przekazania, natomiast to, co jest najważniejsze, to my. To my jesteśmy przedmiotem badań. No, w przypadku ufonautów to rzecz oczywista. Abdukcje są po to, żeby tamtego człowieka przybadać. W przypadku duchów rzecz nie jest taka oczywista, ale być może tak właśnie jest, że duchy się ukazują nie po to, żeby nas straszyć, nie po to, żeby nam cokolwiek przekazywać, ale po to, żeby nas przebadać, zbadać, wywnioskować, jacy jesteśmy, zapuścić taką sondę, czy to psychiczną, czy jakąkolwiek, ale żeby nas po prostu badać. Mhm. Jakie są znane takie przypadki spotkań z UFO albo
jakichś nawiedzeń, które zostały opisane i tak naprawdę co te wszystkie historie łączy? No nie będę oryginalny, wymienię kilka takich najbardziej sławnych, żeby, żeby nasi słuchacze łatwiej mogli to sprawdzić. No więc mamy rok 1980, wydarzenia w Rendlesham Forest. Tam mamy do czynienia z hieroglifami na pojeździe, które się świecą. Niektórzy bardzo, bardzo znaczące wnioski wyciągają z tego. Tam są światła w lesie, zmiany świadomości. Przecież tam ten przekaz, który następuje, jakieś ogromne linijki tekstu, właściwie trudno to nazwać tekstem, przekazu i tak dalej, i tak dalej. No, to jest właściwie na pograniczu. No, niby to jest interpretowane jako zjawisko bardziej w stronę UFO, ale niektóre elementy, jak się dobrze przeczyta relacje z tego wydarzenia, to niektóre elementy bywają, no postawmy ten cudzysłów, takie bardzo duchowe, w sensie duchów, a nie duchowości. Dalej mamy przypadek jak najbardziej ufologiczny, czyli małżeństwo Hillów. To jest wydarzenie z 1961 roku, 1961 roku i mamy tam takie zjawiska jak porwanie, jak missing time, jak hipnoza, ale zachowania obcych, które obserwujemy, one są dziwne. I można by powiedzieć, one są dziwne, bo obcy w ogóle są dziwni, ale jak Państwo dobrze się wczytacie w te relacje, to gdyby za tych obcych podstawić jakieś istoty duchowe, no to też by się kleiło. Dalej, takie bardziej związane z nawiedzeniami wydarzenie, to wydarzenie z lat 70., rodzina Peron. Tam mieliśmy nawiedzenia, i tu muszę zerknąć do ściągi, żebym czegoś nie przekręcił, ataki na poszczególnych ludzi, opętania i tak dalej, i tak dalej. No, takie bardzo z duchami to związane, ale z drugiej strony, jeśli ktoś przypomni sobie relacje o paraliżach sennych, o tym, co się czasami odbywa w sypialniach ludzi, którzy dostrzegają, otwierając oczy, nie mogąc się ruszyć, dostrzegają istoty dziwne jakieś, obserwujące, może materialne, a może wcale nie, no to może nie tylko mogą ciarki na plecach się pojawić, ale pewne zdziwienie podobieństwami. Dalej, Pascagoula to 1973 rok. Tam po kolei paraliże, obce istoty, trauma. No tak, ale znowu, powtarzam, ten paraliż, on występuje w jednym i w drugim przypadku. Dalej, wydarzenia z Enfield, 1977 rok. Tam były lewitacje, głosy, przemieszczanie się przedmiotów. No znowu, to o czym mówiłem, co sygnalizowałem. Otóż, czy to były duchy? No tak, ale wpływały na świat materialny. Dlaczego my właściwie przyjmujemy, że duchy, istoty teoretycznie, przynajmniej w naszej kulturze przyjęte, że niematerialne, mogą na nasz świat oddziaływać? Gdybyśmy tak wgłębili w to bardzo, próbując to logicznie rozbierać, to nie ma sensu. Tylko logika to nie jest dobre narzędzie do analizowania tego rodzaju spraw. Zatem przyjmijmy, że tak po prostu może być i specjalnie nie starajmy się dokonywać analizy logicznej, bo powtarzam, to nie ma, przynajmniej moim zdaniem, sensu. Ale sens ma to, że próbujemy porównywać wydarzenia związane z UFO i związane z objawianiem się, pokazywaniem się duchów i naprawdę tego się nie da przekazać w krótkiej audycji, ale jak Państwo sięgnęliby po relacje, czy to z jednego rodzaju wydarzeń, czy z drugiego rodzaju wydarzeń, to bardzo szybko te podobieństwa no po prostu rzucą się Państwu w oczy. No,
Ja wiem, mamy na przykład relacje spisane przez Marka Rymuszko i Annę Ostrzycką-Rymuszko w dwóch książkach. Nieuchwytna siła i powrót nieuchwytnej siły. I tam mamy do czynienia z osobami, które niejako generują pewne zmiany w otoczeniu, pewne fizyczne oddziaływania. Raz to jest dziewczyna, później osoba leżąca w szpitalu, ale za jednym i drugim razem zjawiska, które można by odczytywać jako zjawiska jakiegoś poltergeista, jakiegoś ducha, jakiejś ingerencji takiej z drugiej strony, właśnie związanej z duchami, nagle okazuje się, nie mówię, że to jest stwierdzone na 100%, ale dużo zrobiono, żeby rzecz przebadać, i okazało się, że być może one, te zjawiska, są generowane, o czym już wcześniej wspominałem, przez umysł człowieka. Przez umysł, który jest w stanie oddziaływać na materialny świat. Czy to umysł dojrzewającej dziewczyny, czy umysł osoby, która leży na szpitalnym łóżku, nie do końca przytomna, a jednak generuje pewne zjawiska jak najbardziej materialne. No to rzecz do zastanowienia i chyba do głębokiego przemyślenia. I jeszcze raz powtórzę, tymi wspólnymi elementami, które łączą, moim zdaniem, łączą zjawisko UFO i zjawisko duchów, to coś takiego jak paraliż, poczucie obecności, zanik czasu. To się wiąże zawsze z silnymi emocjami, z duchowymi skutkami. To ja wspominałem, to bardzo często obserwacje UFO, obserwacje duchów, to jest zmiana w ludzkim życiu. Niezaplanowana. Po prostu człowiek nagle czuje, że coś zrozumiał, że zaczął patrzeć na ten świat nieco inaczej niż wcześniej. No i tak się bardzo często dzieje. Nie mówię, że to jest norma. Pewno są ludzie, którzy po obserwacjach UFO, po obserwacjach duchów nic nie czują. Nic się w ich życiu nie zmienia, no ale to jeszcze o niczym nie świadczy, bo bardzo wiele osób odczuwa trwały wpływ na swoją psychikę, na swoje życie, tych osób, które były świadkami tego rodzaju wydarzeń. Mhm. Czym może być tak zwana inteligencja maskująca? Niektórzy badacze UFO twierdzą, że coś takiego istnieje. No tak, maskująca się, bym powiedział nawet. Mówi się o tym, częściowo to sygnalizowałem, że jest coś takiego, co nas obserwuje. Co to jest? To myślę, że musielibyśmy zrobić osobną audycję, więc przyjmijmy, że jest jakaś taka świadoma inteligencja, która właśnie świadomie ukrywa swoją prawdziwą naturę. Nie chce, żebyśmy wiedzieli. Dlatego podszywa się, czy to pod duchy, czy pod UFO, pod inne zjawiska zresztą też, ale dzisiaj rozmawiamy akurat o duchach i o UFO, więc przy tym zostańmy. Ta inteligencja, ta siła, inteligentna siła działa pod różnymi maskami. To są duchy, anioły, obcy, wróżki i tak dalej, i tak dalej. To znowu rzecz, którą powtarzam, ale którą warto zapamiętać. Ta siła ma też zdolność manipulowania rzeczywistością naszą, jak najbardziej materialną rzeczywistością, bo stąd się biorą te zaniki czasu, czasami przeskoki w przestrzeni. I to znowu te przeskoki w przestrzeni, czyli w tej chwili jesteśmy tu, za chwilę jesteśmy kilka kilometrów dalej. I to dobrze, jak tylko kilka kilometrów. To jest zjawisko, które da się odnotować w przypadku UFO, ale i w przypadku niektórych, rzadkich, ale niektórych kontaktów z duchami. Nagle przenosimy się w inne miejsce. Czyli manipuluje rzeczywistością ta siła, manipuluje czasem, przestrzenią, manipuluje wreszcie umysłem człowieka.
no ta siła jest w stanie dysponować zdolnościami, które nazywamy telepatią, tworzyć wizję. To moim zdaniem jest ogromna siła, bo nagle można człowiekowi w jego głowie wyświetlić coś, pokazać mu coś. Ta siła, o której mówimy, no, ma coś, co nazwałbym zmiennością formy i o tym tak naprawdę jest dzisiejsza audycja, czyli to może być UFO, to mogą być duchy we wszelkich odmianach tych zjawisk, które w tej chwili wymieniłem. Ale od tej siły, też to sygnalizowałem, dostajemy czasami absurdalne przekazy. I to jest w przypadku UFO i w przypadku duchów. Dlaczego absurdalne? No dostajemy przekaz, który przekazujemy dalej, a on się później nie sprawdza. No to dla niektórych oczywiście jest dowód, że no bzdury są po prostu. Ktoś miał wizję, ktoś miał jakieś takie chwilowe zaniki kontaktu z rzeczywistością i opowiada bzdury. A może nie. Może rzeczywiście przekaz nastąpił, człowiek ten przekaz przyjął, tylko celem tego przekazu nie było poinformowanie człowieka o czymkolwiek. Istotą tego przekazu było wprowadzenie człowieka w błąd. Czy to chodzi o ośmieszenie? Chyba nie. Chyba cel jest inny. Chodzi chyba o to, żeby człowiek nawet nie zbliżył się do istoty owej tajemnej siły, owej tajemnej inteligencji. No i wreszcie, proszę Państwa, bardzo istotna sprawa dotycząca zarówno duchów, jak i UFO. To są wszystko zjawiska, które jawią się jako zjawiska absolutnie niematerialne. No jak to ktoś powie? No przecież UFO to czasami jak najbardziej materialne ślady zostawiają, więc o czym człowieku mówisz? No tak, tylko chodzi o to, że jak przychodzi co do czego i ktoś nam każe przedstawić materialne dowody na istnienie UFO, no to z tym jest słabo. Tyle się mówi o zjawisku UFO-UAP, właściwie cały świat o tym dyskutuje, a dowodów jak na lekarstwo. Oczywiście są ludzie, którzy mówią, tak, ja mam, tu mam, tamto mam i coś jeszcze mam. Słabo na ogół to wychodzi. Bardzo mało jest takich konkretnych ludzi. No ktoś powie, ale przecież UFO czasami zostawia coś, co nazywamy implantami. Ale i z tymi implantami też tak do końca nie jest. Ja, proszę Państwa, marzyłbym o sytuacji, że nie wiem, w głównym wydaniu jakiegoś programu informacyjnego, no już może nie w Polsce, ale gdzieś na świecie mówi się o tym, że jest materialny dowód, że coś do nas przybywa, że ten implant jest, przekroili go, zbadali pod mikroskopem. Nie ma. Przynajmniej oficjalnie, bo oczywiście znowu idzie poczta pantoflowa i mówi się, no tak, oficjalnie oni o tym nie mówią, ale mają, to już jest doskonale zbadane. To są przypadki dotyczące UFO. Niby materialne, ale jak przyjdzie co do czego, to materialnych dowodów nie ma. No w przypadku duchów rzecz wydaje się prostsza, no bo duchy, przynajmniej w naszej kulturze, kojarzone są jednak z czymś niematerialnym. Trudno w tym wypadku o materialny dowód. Ale nie wiem jak Państwo, ja mam takie wrażenie, że owa inteligencja, owa tajemna siła tak naprawdę jakby w sposób jak najbardziej świadomy zaciera ślady swojego istnienia. Tak jakby testowała naszą cierpliwość, a może testuje naszą świadomość. Jedyne, co się tak naprawdę zmienia i co jest uchwytne, chociaż pewno mało przekonujące dla niektórych, to są zmiany w świadomości ludzi, którzy przeżyli kontakt z UFO, z duchami. Oni się naprawdę zmieniają i otoczenie tych ludzi, ludzie, którzy towarzyszą im na co dzień, bardzo często mówią, że ten człowiek naprawdę się zmienił. Od tego momentu
stał się inny. I to nie na tydzień, nie na 2, tylko się po prostu zmienił radykalnie. Raz na zawsze. Nastąpiła przemiana, której nikt się po tym człowieku nie spodziewał. No i znowu wrócę do teorii, która jest bardzo popularna, która nie do końca do mnie przemawia, to znaczy do idei, że to wszystko, ta siła może być tworem zbiorowej psychiki. Żeby to Państwu przybliżyć, bo to tak brzmi bardzo niekonkretnie. Jeśli sięgniecie Państwo po film Zakazana planeta, to taki starość science fiction z lat 50. Z ciekawostek występuje tam młody Leslie Nielsen. Zupełnie nie do poznania, ale o co chodzi? Tam też na planecie, na której pojawia się wyprawa z Ziemi, styka się z istotą, która obiektywnie nie istnieje. Ona została wytworzona przez zbiorową świadomość załogantów, którzy przybyli na tę planetę. Tak, przez zbiorową świadomość. Tam oczywiście rzecz nie jest taka prosta, bo tam jeszcze jest świadomość pewnego bardzo ważnego profesora, ale czego byśmy powiedzieli obiektywnie, jako rozumu, jako istoty nie ma, ale jest, bo jest wytworzona właśnie przez ową zbiorową świadomość. Pewno nie opiszę tego tak trafnie, ale kiedy Państwo obejrzą film, to myślę, że rzecz stanie się bardziej przejrzysta. Tym bardziej, że w tym filmie, ale i być może w naszej codzienności, ten wytwór ludzkiej zbiorowej świadomości może oddziaływać na rzeczywistość, na świat materialny. No, w filmie Zakazana planeta pojawia się istota, potwór id, który może nawet zabijać. Mhm. A tak może już na zakończenie, czy istnieją jakieś hipotezy, które próbują wyjaśnić tą naturę tych zjawisk paranormalnych? Nie wiem, psychologiczne, międzywymiarowe, ale w ogóle, czy istnieją jakieś hipotezy? No, ja je tak naprawdę w toku audycji wymieniłem. Możemy zrobić taką krótką rekapitulację, bo to zjawisko bywa opisywane różnymi językami. Ja starałem się to przybliżyć. Językami cudzysłów wyznawców, czy to wyznawców duchów, czy wyznawców UFO, którzy po prostu widzą w tym obiektywne zjawiska, które występują, ale przecież takie zjawisko jak UFO ma często elementy duchowe, parapsychiczne, a no, chociażby nawiedzenia, pojawienia się duchów mają z kolei taki rys techniczny. No bo skąd się biorą te zakłócenia elektroniki? No, skoro to jest niematerialne, to w jakiś sposób ten wpływ musi występować. Więc to jest taka rzecz, która łączy pod warunkiem, że przyjmiemy, że to są zjawiska występujące obiektywnie. I no cóż, to jest chyba dosyć ważne. Różne mogą być języki opisu owych zjawisk, bo może to być język religijny, no tu sprawa jasna. Jeśli ktoś jest głęboko zaangażowany religijnie i opisuje duchy, anioły, no po prostu w to wierzy, to dla niego istnieje. Może być język psychologiczny. No to wiadomo, to chociażby to, co mówiłem o potworze id, czy o wytworze zbiorowej świadomości. No, są wreszcie ufolodzy, dla nich też to, co widzą, jest obiektywne i no coś, co warto wziąć pod uwagę. Więc jeśli mówimy o hipotezach, to jedne z nich kładą nacisk, że to jest jednolity fenomen i przyjmujący różne formy w zależności od epoki, kultury, czy wreszcie obserwatora, osoby, która obserwuje. I że niektórzy mówią, że występuje obiektywnie, niektórzy, że to obserwator
kształtuje owo zjawisko, że nakłada swój filtr kulturowy i tak niejako decyduje o tym, czy widzi ducha, czy widzi obcego. No, archetyp, gdzieś tam się nam kłania archetyp, a zatem kolejny sposób wytłumaczenia. Dalej mówi się o tym, że duchy UFO to może być interakcja ze świadomością, nie jakiś obiektywny kontakt z czymś zewnętrznym, i tylko coś, co tworzy się w naszej głowie. I właściwie to wyczerpuje całość opisu zjawiska, z tym, że zauważmy, że te opisy nawzajem się przynajmniej częściowo wykluczają. Bo skoro UFO, duchy to zjawisko pochodzące z nas, z wnętrza pojedynczych osób, no to nie występuje obiektywnie. Skoro UFO, duchy to zjawiska zbiorowej podświadomości, no to również nie występuje do końca obiektywnie, chociaż ten potwór It z filmu Zakazana Planeta nie do końca potwierdza to, co w tej chwili mówię, bo wytwór zbiorowej podświadomości zakłada się, przynajmniej w tym tłumaczeniu, że on może działać, współdziałać, oddziaływać na materialną rzeczywistość, a zatem w pewien materialny, obiektywny sposób istnieje. No i oczywiście ta informacja o tym, że ta inteligencja przywidziewająca maski, a zatem istnieje coś, co nie chce się nam pokazać, co nie chce tłumaczyć się z tego, co robi, bo ma inne cele. Jakie? No możemy się tylko domyślać. No i ta oczywista oczywistość, czyli duchy, UFO, to zjawiska jak najbardziej obiektywne, tylko nie do końca potrafimy je do dzisiaj jeszcze badać. Nie potrafimy uchwycić tych fenomenów, no ale to już zupełnie inna bajka. Dzięki ogromne za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że nie nudziliście się z nami. UFO i duchy, ten świat duchów, który jest jednocześnie bliski, jednocześnie odległy od siebie. Myślę, że sporo rzeczy, Marku, przybliżyłeś. My ciekawi jesteśmy waszych komentarzy. Ja oczywiście pod naszą rozmową zamieszczam link do kanału Marka Wehikuł Wyobraźni, gdzie zachęcam, żeby zaglądać, bo zawsze coś tam się nowego pojawia. A my ciekawi jesteśmy waszych komentarzy na ten temat. Zostawcie po sobie ślad. Trzymaj się, Marku. Dzięki ogromne i do następnego razu. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia.